Hej! Dzisiaj pokażę Wam jeden ze sposobów na zrobienie warhammerowych wstęg z napisami i obrazkami, jako na przykład dodatek do stroju larpowej postaci lub cosplayu. Tego typu wstęgi często występują w parze z woskowymi pieczęciami czystości, ale same w sobie też mogą stanowić klimatyczny dodatek do ubrania, kapelusza czy paska. Podstawą moich wstęg będzie cienkie, niebielone płótno bawełniane. Można je znaleźć pod nazwą surówki bawełnianej. Moja jest w gramaturze około 150 gramów na metr kwadratowy. Zaletą tego materiału jest niska cena i odpowiedni kolor. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to że mój materiał ma bardzo luźny splot i przez to widoczne prześwity, ale z większej odległości nie jest to aż tak widoczne. Pierwszym obowiązkowym krokiem jest dekatyzacja tkaniny, czyli najprościej wypranie jej w pralce lub w misce z ciepłą wodą z dodatkiem proszku. Zależy nam na jej skurczeniu już na tym etapie. Jeżeli tego nie zrobimy, to przy późniejszym traktowaniu jej żelazkiem mogłaby się skurczyć w niekontrolowany sposób i zniszczyć nasz nadruk. Wycinam wstęgę o szerokości około 5 cm i długości 42 cm. Pod koniec projektu boki będę przycinał, więc ostateczna szerokość tej wstęgi to będzie około 4 cm. Oczywiście wymiary możecie dowolnie dostosowywać do wymiarów wstęgi, jaką chcecie otrzymać. Pasek materiału zabezpieczam takim oto środkiem do skór. Jest to bezbarwny lakier, który po zaschnięciu zachowuje pewną elastyczność. Mimo iż jest to środek o innym przeznaczeniu, to po kilku testach stwierdziłem, że dobrze nadaje się do zabezpieczenia wstęgi. Dodaje jej nieco sztywności i zabezpiecza krawędzie przed strzępieniem. Ja wybrałem akurat ten środek, bo miałem go pod ręką i już z niego wcześniej korzystałem, ale bardzo możliwe, że na rynku dostępne są inne, bardziej dedykowane preparaty do tego typu prac. Ten zabieg należy wykonać na płaskiej, w miarę gładkiej powierzchni, z której po wyschnięciu lakieru nie będzie problemu oderwać wstęgi, a jednocześnie nie będzie Wam szkoda pobrudzenia tejże powierzchni. Podczas nakładania lakier delikatnie rozwadniam. Po pokryciu całej powierzchni zostawiam materiał do przeschnięcia na kilka godzin. Czas schnięcia można poświęcić na przygotowanie naszego nadruku. Może to być tekst, może być grafika, a może jedno i drugie naraz. Do przeniesienia mojej treści na wstęgę posłużę się papierem transferowym do bawełnianych koszulek. Na tym typie papieru możemy zrobić nadruk na drukarce atramentowej. Nie może to być drukarka laserowa. I potem z pomocą żelazka możemy go przenieść na materiał. Potrzebujemy programu tekstowego o trochę wyższym poziomie zaawansowania niż notatnik. Na przykład Word od MS Office, albo z darmowych Word Online, albo dokumenty Google. Niestety w darmowej wersji Word Online wybór czcionek jest trochę kiepski. Lepiej jest z dokumentami Google. Ta, której używam na filmie, nazywa się Unifractur Maguntia, a druga, która mi się spodobała, to Grenze Gotisch. Jako fajny efekt wizualny, pierwsze litery słów możemy zmienić na kolor bordowy. Jeżeli chodzi o grafiki, to oczywiście możemy coś sami zaprojektować, albo znaleźć coś ciekawego w internecie. Na filmie jako przykładu użyłem czarnego krzyża kawalerskiego. Kiedy już zaprojektujecie Wasz nadruk, to absolutnie koniecznym krokiem jest zrobienie odbicia lustrzanego całego nadruku. Wynika to z faktu, że nadruk na papierze transferowym należy przyłożyć nadrukiem do tkaniny, co powoduje jego odwrócenie.
Więc żeby na wstędze otrzymać napis w odpowiednią stronę, nadruk musi być jego lustrzanym odbiciem. Żeby optymalnie wykorzystać papier transferowy, polecam zapełnić całą stronę A4 i dopiero wydrukować, nawet jeżeli nie planujecie od razu wykorzystać wszystkich nadruków. Po wyschnięciu materiału biorę się za weathering. Nie jest to obowiązkowy etap, ale jeżeli się na to zdecydujecie, to doradzam umiar i ostrożność, bo łatwo przegiąć z ilością zabrudzeń. Do tego etapu używam farb akrylowych i washów, takich samych jak używam do malowania figurek. Normalnie robię to tylko z jednej strony, ale ponieważ moja kamera nie złapała ostrości tam, gdzie trzeba, to ponawiam proces na drugiej stronie. Tak jak wspomniałem, bardzo łatwo przesadzić z ilością ubrudzeń, a szczególnie plam imitujących krew. Wstęgi powinny pasować do reszty waszego stroju. Jeżeli wasza postać to czyściutki, wychuchany szlachcic, to ubrudzona i zachlapana krwią wstęga będzie razić w oczy. Pomalowaną wstęgę pozostawiam do całkowitego wyschnięcia. Wycinam nożyczkami kawałek nadruku, który mnie interesuje i przystępuję do transferu. Potrzebujemy żelazka oraz twardej, płaskiej powierzchni. Deska do prasowania się nie nada, ale już czysta deska kuchenna, owszem. Papier kładziemy na wstędze i prasujemy. Polecam stosować się do instrukcji na opakowaniu papieru. Funkcja pary ma być wyłączona. Prasować należy kilka minut, równomiernie po całej powierzchni nadruku, dociskając żelazko do deski. Żeby zobrazować, ile to powinno trwać, ujęcie z prasowania zostawiłem w całości w normalnej prędkości. Po skończeniu prasowania żelazko wyłączamy i odkładamy, a wstęgę zostawiamy na chwilę do przestygnięcia. Ma być nadal ciepła, ale nie parzyć, kiedy zabierzemy się do powolnego i ostrożnego odklejania papieru. Jeżeli nasz projekt jest na tkaninie, to wszystko poszło ok. Jeżeli po odklejeniu kawałka papieru tekst nadal jest na papierze, to znaczy, że za krótko prasowaliśmy. Kładziemy z powrotem i wracamy do prasowania, ewentualnie zwiększając temperaturę żelazka, jeżeli jeszcze jest taka możliwość. Zauważyłem, że świeżo naniesiony transfer jest błyszczący, ale po paru dniach staje się trochę bardziej matowy i mniej rzucający w oczy. Odcinam z obu stron postrzępiony materiał, by uzyskać równą wstęgę.
I jeżeli chcemy, to końcówkę wstęgi możemy podocinać nożyczkami, by uzyskać kontrolowany, postrzępiony wygląd. Na bokach robię parę nacięć jako dodatkowy efekt wizualny. Moim ostatnim etapem jest pomalowanie samych krawędzi wstęgi na czarno, by nadać jej bardziej wyrazistego konturu. Boki wstęgi można też poprzypalać, co jest ciekawym efektem, ale też polecam nie przesadzać. Jeżeli wasza postać ma nienaganny, czysty strój, to przypalone z każdej strony wstęgi są nieco podejrzane. Jeżeli chcecie zrobić wstęgę, która ma wisieć na pasie, to jej górną krawędź można złożyć do środka i przyszyć, by zrobić tunel, przez który można przewlec pasek. Dzięki temu wstęga będzie zawsze na miejscu i przez przypadek się nie zsunie. Żeby sprawdzić odporność tych wstęg na warunki atmosferyczne, zrobiłem kilka testów, polegających na wystawieniu na słońce i deszcz przez kilka do kilkunastu godzin. Nie zauważyłem żadnych uszkodzeń albo negatywnych zmian na wstęgach, poza może jedną. Kiedy są wilgotne, boki mają tendencję do podwijania się do góry. Delikatne i ostrożne prasowanie przywraca im płaskość. Możliwe też, że zastosowanie trochę grubszego, a więc i sztywniejszego płótna ograniczy ten efekt. Ale sam jeszcze tego nie testowałem. I oto gotowe wstęgi. Mam nadzieję, że ten poradnik będzie dla was pomocny. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!